No i mówią, że mandat, że ma zapłacić mandat. No mówi, nie zapłacę. No mówi, jak to nie zapłacisz? Bo nie mam pieniędzy. A on mówi, no skąd? No mówi, to ci zabierzemy to auto. Zapraszamy na trening. Damy czadu dzisiaj. Witam, Spowiedź Mistrza, kolejny odcinek. Dzisiaj wspomnimy naszego kolegę Mariana, który już był bohaterem jednego odcinka. Jest to opowieść z czasów przemian. Przemian to podejrzewam tak gdzieś 89, 90 rok, gdy to wszystko się u nas zmieniało. Były czasy, gdy na ulicy chłopcy handlowali, jeździli do Berlina Zachodniego. Była jeszcze milicja. Nikt nie wiedział, jak ten kraj, w którą stronę się rozwinie. No i a my robiliśmy na bramkach, nie? Bo o tym może inaczej opowiem, o tych przemianach kiedy indziej. Ale było tak. Zadzwonił do mnie Marian i mówi, słuchaj, masz czas? Ja mówię, to mam czas chyba. Akurat to rzadko mi się zdarzało, że na przykład nie robiłem na bramkach. Jakaś sobota. On mówi, bo ja też mam czas. Mówi, to wezmę auto, przyjadę. Ja mówię, to ja wezmę dziewczynę, później moją przyszłą żonę i pojedziemy sobie tam do kolegów po knajpach, sobie pojeździmy, nie? Tam, gdzie nasi koledzy stali. No i okej, pojechaliśmy do jednej knajpki, też o niej opowiadałem. Wracamy i na rondzie w Katowicach zatrzymuje nas milicja, nie? Widzę, wsadzają te swoje twarze. Widzę, znam typów, nie? Bo chodzą do kasyna. Oni też tak, widziałem zdziwienie, bo też nas znali, mnie znali. Żona też tam robiła. Żona, przyszła żona. Była żona. No i oni mówią tak, no i tu dokumenty, to wszystko. I mówią do niego, tu mandat. No to auto było takie już trochę zdezelowane, stare, on go ściągnął gdzieś czy z Holandii, czy skądś z zagranicy. TDI, Golf 1.8, taki kurwa fajny, no ale już ruina, nie? No i mówią, że mandat, że ma zapłacić mandat. No mówi, nie zapłacę. No mówi, jak to nie zapłacisz? Bo nie mam pieniędzy. A on mówi, no skąd? No mówi, to ci zabierzemy to auto. On mówi, a bierzcie sobie, to auto i tak je na złom miałem w poniedziałek zawieźć. A on mówi, ja was kurwa znam. Mówi, wy mandaty wlepiacie, bo idziecie do kasyna grać. Nie będziecie, mówi. Najwyżej nie zagracie, bo mówi, przez 2 godziny będziesz czekać na lawetę, jeszcze zarządzę, mówi, zechcę od was raportu jakiegoś szczegółowego. I mówi, dawaj Wojtek, zbieramy się, nie? Wzięliśmy graty, siadliśmy z tego auta, on mówi, a skąd jedziecie? A on mówi, z jednego ekskluzywnego lokalu do drugiego ekskluzywnego. A on mówi, to co, nie masz pieniędzy? A on mówi, nie, on płaci. I no i tak na mnie pokazują, a ty może zapłacisz? Ja mówię, ja? A co mnie to obchodzi? Kierowca płaci. Ja obstawiam imprezę. No i tak patrzą, pomyśleli. A mówi, mówi, wsiadajcie. No i pojechaliśmy, nie? No bo nie wiem skąd Marian, on mnie zszokował z tym po prostu tekstem, mówi, a on mówi, ja was kurna znam. No i faktycznie tak było. No to były takie czasy, że wiecie, jedni pracowali, jedni kradli, jedni kombinowali, nikt nie wiedział, co będzie z tym naszym krajem. I drugi taka śmieszna też opowieść z kasyna, no też z kasyna i z milicjantami, nie? Możliwe, że to ci sami, bo wszyscy się znali tam w kasynie, co chodzili. Wpada taki gangster do nas. Wyglądał jak ogryzek, nie? No i mówi, widzisz te, mówi, te tam stoi radiowóz. Ja mówię, no i co z tego? On mówi, przywieźli mnie. Ja mówię, skąd? Mówi, z przesłuchania, mówi, jakiegoś tam śledczaka. On mówi, nie, na ulicy ich spotkałem, mówi. Mówię do nich, zawiedziecie mnie do kasyna. Oni mówi, co ty głupi? On mówi, macie tu $100, nie? Dał im $100. Zawieźli go do kasyna, mówi, zobaczysz, jakie jaja będą, zobaczycie, jakie jaja będą, bo odwiozą mnie na sygnale. Ja mówię, co ty, przecież nie mogą pod hotelem sygnału załączać na parkingu? Dla mnie mogą, nie? Dobra, zagrał tam chwilę, rzucił jakieś pieniądze, patrzymy, poszedł, wsiada, i na sygnale pojechali. No takie to były czasy zwariowane, nie? Czasami się zdarzało tak, bo mówili, że no, milicja kradnie, ormoczuwa, nie? No, ale to wszystko była prawda. I kto wie, to wie, jak to było.
Także dziękuję. Pozdrawiam.